mechanical pruning were done in Holland and Germany and France in 1975. Próby, jeśli chodzi o cięcie mechaniczne w krajach Europy Zachodniej, jak Holandia, Francja czy Niemcy, były wykonane około 1975 roku. They were not a very big success. Te próby to nie był zbyt duży sukces tak naprawdę. We got more apples. W efekcie te drzewa cięte mechanicznie, na nich było więcej owoców, Much more growth. ale też silniejszy wzrost drzew. Smaller apples. Owoce były drobniejsze and less color. I słabiej wybarwione. So after that, a lot of people did stop with mechanical pruning. Więc po tych pierwszych, pierwszym podejściu, po tych pierwszych próbach wielu sadowników zrezygnowało z tego. After 1975, it was only done for cider production and for processing fruit. I po tym 1975 roku, tam gdzie wykonywano to cięcie mechaniczne, to głównie było dla owoców przemysłowych. Now we know they did it totally wrong in 1975. Teraz wiemy, że wtedy w 1975 roku po prostu robiliśmy to źle. Because they only did do mechanical pruning every winter. Ponieważ wtedy wykonywano cięcie co roku zimą. And now we know that is the wrong moment to do it. A teraz wiemy, że to nie był odpowiedni moment na wykonanie cięcia mechanicznego. In France, around 1990-1995, we Francji około 1990 roku, again, new research was started about mechanical pruning. Rozpoczęto nowe badania nad techniką cięcia mechanicznego drzew. And there were two guys in France that really developed the system of mechanical pruning as we mostly know it by now. Były w to zaangażowane głównie dwie osoby, które stworzyły ten system cięcia, który teraz znamy. They were Alain Masseron and Laurent Roche. Pana Alain Masseron i Laurent Roche. And the nice thing in 1995 was that they followed the rules of a professor from 1914 already. Co ciekawe, te badania, które oni wykonali, tak, one nawiązywały do badań z 1914 roku. So that was Professor Laurent. To były badania profesora Laurent. You can go on. All right. He replaced winter pruning by summer pruning. I ta zmiana polegała na tym, że cięcie w okresie zimowym zastąpiono cięciem w okresie letnim. He did not do pruning in winter, he did pruning in summer. Czyli nie zimą, tylko latem. And he saw that it gave him less growth and enormous amount of flower buds. I zauważono, że w wyniku zmiany tego terminu wzrost drzew był słabszy, natomiast formowało się bardzo dużo połów kwiatowych. So you can say that the idea of mechanical pruning is already almost 100 years old. Więc można by powiedzieć, że sama koncepcja jest już prawie że 100 lat, cięcia mechanicznego ma prawie już 100 lat w tym momencie. There is nothing new in the world. Tak naprawdę nic nie ma nowego na świecie. It is not very clear, but this here it was pruned in 2010. Może tego nie wiem, czy to dobrze widzicie, ale tutaj było przycięte w 2010 roku. Here again it was pruned in 2011 in the summer. A w tym miejscu latem 2011. And then you get very short. Jako reakcje są krótkopędy with all buds i zakończone pąkami kwiatowymi. Also here, to jest kolejne zdjęcie. It was pruned in the summer of 2010. Pęd przycięty latem 2010 roku. No regrowth. Nie było żadnego wtórnego wzrostu. But very good flower buds. Ale pąk kwiatowy. This is a trial we made in Belgium. To są zdjęcia z doświadczenia, które wykonano w Belgii. This is the variety of Bosco. Odmiana Bosco. Very biannual. Która bardzo ma skłonność do przemiennego owocowania. And those trees were mechanically pruned already for 2 years. Po lewej stronie są to drzewa, które przez 2 lata były cięte mechanicznie.
enormous amount of flower buds. Zwróćcie uwagę, tam jest bardzo dużo pąków kwiatowych. Every year again. I co roku te pąki były. And high productions. Jak również wysokie plony. These were trees that were hand-pruned. A te drzewa cięto tradycyjnie przy pomocy sekatora. On the same orchard. Tym samym, to są z tego samego sadu. You see a lot of growth. Zwróćcie uwagę, silniejszy wzrost and less flower buds. i mniej pąków kwiatowych. So it's clear for everybody who is working with mechanical pruning that gives much more flower buds. Jest to oczywiste dla wszystkich, którzy mają coś wspólnego z cięciem mechanicznym, że tego typu cięcie powoduje, że jest więcej, zawiązuje się więcej pąków kwiatowych. And less bienniality. I też jakby zmniejsza się przemienność owocowania. All right. So this is the French system of mechanical pruning. To jest schemat pokazujący drzewo według francuskiego systemu cięcia mechanicznego. I will not go into detail. Nie będę tutaj tych wszystkich szczegółów omawiał. Because I did it before and it is in the handout. To jest, znajdziecie Państwo w materiałach. But the really thing about mechanical pruning, the French system about mechanical pruning was pruning in summer in the stage of 8 to 10 leaves. Czyli według tego francuskiego systemu jakby podstawą cięcia mechanicznego było wykonywanie tego zabiegu na przełomie maja i czerwca, kiedy tegoroczne pędy miały około 8-10 rozwiniętych liści. So this was really the result of the research of Alain Masseron and Laurent Roche. To były efekty doświadczeń tych francuskich naukowców. And all what we do today is based on that research more or less. I większość tego, co robimy teraz, jeśli chodzi o cięcie mechaniczne, opiera się na tych badaniach. This is the normal fruit trees as we have them all. Powiedzmy, to jest schemat przedstawiający normalne drzewo. A really pyramid. Taki kształt piramidy. And here on the base it is between 1 meter and 1 meter 40. U dołu to jest u podstawy 1 do 1,40 m szerokości, wiąże strony. Whatever you do, there always will be less colored apples there. Jakbyśmy nie prowadzili to drzewo czy cieli, w środku zawsze będą owoce słabe wybarwione. For the simple reason they are in the shadow. Po prostu są w cieniu. This is the tree of mechanical pruning. Tak wygląda cięcie drzewa po cięciu mechanicznym. This is only 60 to 80 centimeters here. Miąższość korony u dołu, zwróćcie uwagę, to jest tylko 60 do 80 cm. The top even less. A w górnych partiach nawet mniej. And you have less shadow in the tree. Mniej cienia. This is a picture. Tam był schemat, tu jest zdjęcie. How they look like after mechanical pruning in summer. Tak wyglądają po wykonaniu cięcia mechanicznego w okresie letnim. All right. So the French system was mechanical pruned in summer. Czy według tego systemu francuskiego cięcie mechaniczne wykonywaliśmy corocznie w okresie letnim. When there are 8 to 12 unvolved leaves on the 1-year-old shoots. Konkretnie, jeżeli tegoroczne pędy osiągały, czy miały 8 do 12 w pełni rozwiniętych liści. Normally speaking, that is 7 to 8 weeks after flowering. To jest z reguły 7 do 8 tygodni po kwitnieniu. And then, on that moment, we do our mechanical pruning. W tym momencie, tak, właśnie w tym momencie wykonujemy cięcie. All right. This is really still the old French system, yes? To jest, nazwijmy to stary, czy ten oryginalny francuski system cięcia mechanicznego. But in summer you don't prune a lot, yes? Zwróćcie uwagę, że po tym cięciu dużo pędów nie leży na ziemi. You only prune 1-year-old shoots. W zasadzie przycinamy tylko jednoroczny przyrost. And that pruning in summer, to cięcie, Peter nazywa to w okresie letnim, tak naprawdę to jest koniec wiosny. gives you very short shoots. W efekcie mamy bardzo, drzewo reaguje w ten sposób, że mamy krótko pędy And always end buds. i zawsze zakończony pąkiem kwiatowym. Not only always end buds,
Nie tylko jakby jest to zawsze pąk kwiatowy, but also inside tree much more flower. co więcej, wewnątrz korony, czyli jakby nie tylko są zakończone te przycięte pędy, ale również wewnątrz korony jest dużo więcej pąków kwiatowych. Here you see the same. Tutaj widzimy to ponownie na zdjęciu. It was pruned in the summer of 2010. W czerwcu 2010 te drzewa były cięte mechanicznie. And here you see very good, very thick flower. A tutaj, zwróćcie uwagę, to jest zdjęcie zrobione w sierpniu, bardzo dobrej jakości, bardzo grube pąki kwiatowe. So for everybody it was clear that summer pruning in summer gives you extraordinary amount of good flower. Czyli jakby to nie pozostawiało wątpliwości, że to cięcie w okresie letnim powoduje, że mamy bardzo dużą ilość dobrej jakości pąków kwiatowych. Ale also that mechanical pruning in summer gave us disadvantages. Ale cięcie w tym okresie powodowało też pewne wady. Miało też pewne wady. Because you prune in summer, ponieważ tniemy w okresie letnim, w okresie wegetacji, you take out leaves, usuwamy liście, część you liści damage shoots, i uszkadzamy pędy, rosnące pędy. The tree is coming into a stress. Drzewo tak, jest w pewnym stresie, przeżywa pewien stres. Because of that stress, he gives flower buds. Ponieważ jest zestresowany, zawiązuje więcej pąków kwiatowych. But because of this stress, ale ponieważ w związku z tym stresem we get less good leaf quality. Kondycja liści była pogorszona, jakość liści była gorsza. Smaller apples, owoce mogły być drobniejsze, and sometimes even unwanted regrowth. Pojawiały się też czasami wtórne przyrosty, których nie chcieliśmy. And in several years you get less coloring of the apples. A po kilku latach wybarwianie owoców było słabsze. That is what we don't want. To są te rzeczy, to są te efekty, których nie chcieliśmy, niechciane efekty. That's why we changed the system. Dlatego zmieniliśmy system. A little bit. Troszeczkę. Oh, going there? Oh. Every new development każde nowe osiągnięcie is going up and down before we reach the final advice. Zanim osiągnie swój ostateczny kształt, przechodzi przez pewne wzloty i upadki. New developments are like waves. Yes? I porównując jakby nowe osiągnięcia, to są trochę jak fale. They go up and down. Tak, są wzloty i upadki. Also with mechanical pruning. I to jakby ta zasada dotyczy również cięcia mechanicznego. We made mistakes in 1975. W 1975 popełniliśmy błędy. In 1995 we thought we had the answer. W 1995 myśleliśmy, że znamy odpowiedź jakby na te problemy. And we still are changing the system a little bit. A w tym momencie cały czas troszeczkę ten system zmieniamy. Somebody has an idea. Ktoś ma pomysł. It was in 1990. Było to powiedzmy w 90 roku. And that ideas always are like stones in water. Te pomysły to są właśnie coś takiego jak kamień rzucony do wody. And those small waves, te fale, które się rozchodzą, shows that every new development will bring you to other development. To pokazuje, że jakby nowe odkrycie prowadzi do kolejnych odkryć. The same as with people. Podobnie jest z ludźmi. We are not more the same people as we were 2000 years ago. Nie jesteśmy, we are not. Nie jesteśmy tymi samymi ludźmi, którymi byliśmy tysiące lat temu. We didn't change. Zmieniliśmy się. There has to be clicked. Oh, sorry. There is a wave. Yes. Też jest ta fala, o której mówimy. All right. But in Holland and Belgium and Italy and Germany in 2010, w Holandii, Belgii, we Włoszech w 2010 roku we all did start according to the French system. Zaczęliśmy to cięcie według zasad systemu francuskiego. But also in 2010, również w tym samym roku, we formed a group of advisors from all over Europe. Utworzyliśmy taką grupę doradców z całej Europy. To look for improvements for the system.
która zajmowała się tym, żeby szukać ulepszeń w tym systemie. There is already one here. He gave a lecture this morning. Jeden z tych członków jest tutaj, też miał wykład dzisiaj rano. Członków tej grupy. All right. They are a little bit dark, I cannot help it, but these were the first big attempts on a big scale in Holland. No, zdjęcie jest trochę czarne, na to nic nie poradzimy, ale to są zdjęcia pokazujące są zdjęcia ścięcia mechanicznego na większą skalę, które rozpoczęło się w Holandii w 2010 roku. That were all trees. To były stare drzewa. And they were reconstructed to mechanical pruning. I one były, no mówimy, dokonano tak zwanej rekonstrukcji na ten system cięcia mechanicznego. In my region, around 30% of all the orchards, apple orchards, are mechanical pruning. W rejonie, w okolicy, w której mieszka Peter, około 30% sadów jest cięta mechanicznie. That's quite a lot. To całkiem sporo. And so it looked like in the spring of 2011. Tak to wyglądało na wiosnę 2011. Beautiful small hedges. Bardzo ładne, generalnie troszeczkę jak żywopłoty, tak? Kwitnące żywopłoty. And then in the summer of 2012 i latem 2011 roku we did do our mechanical pruning. Wykonaliśmy to cięcie mechaniczne według systemu francuskiego. According to the French system. Według tego systemu francuskiego. But in 2011, at the end, we were not satisfied. I na koniec tego sezonu nie byliśmy do końca usatysfakcjonowani. We got more apples. More apples we got. Oczywiście jabłek na drzewach było więcej. But we got smaller apples. Ale troszeczkę były też drobniejsze. And we got some less coloring. I trochę słabiej wybarwione. So not in all cases. Nie we wszystkich przypadkach. But we said that is not the way we have to go in Holland. Ale jakby konkluzja była taka, że to nie jest ten system, który chcielibyśmy kontynuować w Holandii. In Holland we want good-sized apples. W Holandii chcemy, żeby owoce były wyrośnięte. The same as Russians, yes? Tak samo jak w Rosji. Też chcą takie owoce. But what was nice is that the French people already discovered that a few years before us. Na szczęście Francuzi już kilka lat wcześniej znaleźli rozwiązanie tego problemu. And they already also had part of the answer. Czyli częściową odpowiedź na to już mieli gotową. In the new development, they did not do it anymore in summer. I w nowych, powiedzmy, sadach, które zaczęły być cięte, nie wykonywano tego zabiegu w okresie letnim. But they did it around stage of pink bud. Ale około fazy różowego pąku. And that gave enormous positive results. To dało bardzo dobre efekty. We got higher productivities. Utrzymaliśmy wyższą produktywność. Less regrowth, ale było mniej wtórnych przyrostów, bigger apples, większe owoce, and more coloring. I lepiej wybarwione. So in 2012, I go first. Because we wanted to see that. Ponieważ chcieliśmy zobaczyć te efekty tej zmiany, so we went to France in 2012. Tak, i grupa badawcza udała się do Francji w 2012 roku. Sorry, 11. Przepraszam, 11. And we really looked at that trees that were not mechanical pruned in summer, but mechanical pruned around stage of pink bud. Przyjrzeli się tym drzewom, które były cięte mechanicznie nie w okresie letnim, tylko w okresie fazy różowego pąku. Here is Laurent Roche, that is the guy that does a lot of work in France. To jest pan La Roche, który wiele tych doświadczeń wykonuje we Francji. All right. And of course this is not a very beautiful picture. Yes, in here it is perfect, but on there it is not. Na rzutniku to nie wygląda do zdjęcia bardzo dobrze. But those golden trees here, te drzewa odmiany golden, are already pruned mechanical for 23 years. Były cięte mechanicznie, są cięte mechanicznie od 25 lat. And still produce good quality golden.
i w dalszym ciągu produkują dobrej jakości, czy mogą dać dobrej jakości plon goldeny. Only to show you that mechanical pruning is not something of the last years, yes? Mówię to, żeby wam uświadomić, że to nie jest jakby coś, co zostało wymyślone w ciągu kilku ostatnich lat. But it's something that already goes on for 20 years. Czyli już ponad 20 lat tak naprawdę o tym się myśli bardziej intensywnie. All right. And this is just a picture, but if you do mechanical pruning in stage of rose bud, jeżeli wykonamy to cięcie mechaniczne w fazie różowego pąka, you get much less growth. Drzewo słabiej reaguje, tak, i w efekcie słabiej rośnie. It gives you a strong growth reduction. Czyli jest to w tym terminie uzyskujemy redukcję siły wzrostu. And because you do mechanical pruning in springtime, ponieważ wykonujemy to cięcie wiosną, there will not be any damage of leaves in summer anymore. To w konsekwencji nie mamy tych uszkodzeń liści latem. So you don't bring the trees into stress. I nie powodujemy tego stresu drzewem. So if you change the system and you go no more anymore in summer, but you go to the stage of pink bud. Czyli jeżeli zmienimy ten system troszeczkę, czyli cięcie nie będziemy wykonywać go w okresie letnim, tylko w fazie różowego pąka, less growth, to w efekcie mamy słabszy wzrost, much better leaf quality, dużą lepszą kondycję liści, better fruit size, większe owoce. And because of better fruit size, you get higher yields. A ponieważ owoce są większe, to i plon będzie wyższy. And also more color. I owoce będą lepiej zbarwione. And because of those results in France and in Germany, w związku z tymi jakby wynikami doświadczeń z Francji, z Niemiec, almost all the growers in Holland and Belgium and even in Poland, prawie wszyscy sadownicy w Holandii, w Niemczech, nawet w Polsce, którzy wykonywali cięcie mechaniczne, did the mechanical pruning in 2012 in stage of rosebud. I w 2012 wykonali to cięcie już w fazie różowego pąka. It really was a big improvement. To był spory krok naprzód. Several people are here of those guys. No, it doesn't matter. So we do mechanical pruning in the stage of rosebud. Obecnie poleca się wykonywać cięcie mechaniczne w fazie różowego pąka. That can be from green bud to almost beginning of flowering. Może to być powiedzmy od zielonego pąka prawie do początku kwitnienia, żeby dać więcej czasu. And together with perhaps a little bit of light root pruning, przy pomocy dodatkowych zabiegów, jakimi są delikatne cięcie korzeni, and perhaps with light doses of regales, i dodatkowo opryskując niewysokimi dawkami regalisu, has given us enormous good results. To powoduje, że możemy uzyskać bardzo dobre efekty. This is in Poland in 2012. To są zdjęcia z sadu z Polski z 2012 roku. Those trees were already mechanical pruned for the second year. Te drzewa były cięte mechanicznie już 2 lata. There was done a little bit of regales. Były traktowane niewysoką dawką regalisu. There was done mechanical thinning. Wykonano również zabieg mechanicznego przerzedzania. No hand thinning done. Nie było ręcznego przerzedzania. Yes. And it gave there was no need to do mechanical pruning in summer anymore. Tak naprawdę nie było potrzeby wykonywania tego cięcia mechanicznego w okresie letnim. Because after the pruning in rosebud stage, ponieważ po cięciu w fazie różowego pąka and a little bit of regales, i odrobinie regalisu, no regrowth anymore. Nie było w ogóle wtórnego przyrostu. And all the leaves on the tree can help to give better apples and better flower buds. I wszystkie jego liście na tym drzewie służymy temu, żeby wytworzyć lepszej jakości pąki kwiatowej i lepszej jakości owoców. So we think that mechanical pruning in stage of pink bud is in a lot of cases a very good alternative for doing it in summer. Dlatego myślimy, że
cięcie mechaniczne w fazie różowego pąka w większości przypadków jest bardzo dobrą alternatywą dla tego terminu letniego. So good that I only advise to do mechanical pruning in summer on very special cases. Jest jakby na tyle dobrym terminem różowy pąk, że to cięcie w okresie letnim zalecam tylko w bardzo nietypowych, specyficznych przypadkach. But there's always a but. Ale, zawsze jest jakiś ale. When you prune around the stage of rosebud, you have very little time to do your additional hand pruning. I cannot read this. Okay, I think you are on this side. So if Yes. So if you prune around pink bud, Jeżeli tniemy w okresie, w fazie różowego pąka, you almost have no time to do your additional hand pruning. to nie mamy czasu, żeby wykonać dodatkowe cięcie korekcyjne ręczne. And as long as we don't have this kind of hands, I jeżeli nie mamy tylu rąk do pomocy, we have to search for another to possibility. musimy poszukać innej możliwości. In the regions of in Germany, in the region Bodensee and in Italy, W Niemczech nad Jeziorem Bodeńskim oraz we Włoszech in 2011 already and earlier, w 2011 roku, a nawet wcześniej, they do mechanical pruning after picking. zaczęli wykonywać cięcie mechaniczne tuż po zbiorze owoców. When the leaves are still green on the tree and active. Wykonuje się to w momencie, kiedy liście są w dalszym ciągu zielone i aktywne. Again a new development. Czyli jest to znowu nowa informacja, nowy termin. And to see that, we went to Italy and to Germany. Więc ta ich grupa, która się zawiązała, ponownie wybrała się na wycieczkę, tym razem do Niemiec i do Włoch, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. And also the trial results in Germany Wyniki doświadczeń wykonanych w Niemczech show that mechanical pruning after picking pokazują, że cięcie mechaniczne wykonane po zbiorze owoców give almost the same results as mechanical pruning during pink bud. daje praktycznie takie same efekty jak cięcie mechaniczne wykonane w fazie różowego pąka. Even stronger growth reduction, Nawet jeszcze większa redukcja siły wzrostu, the same strong flower buds, tak samo silne pąki kwiatowe, the same quality and fruit size as doing it in pink bud. jakość owoców, wielkość owoców, jeżeli porównamy to z cięciem wykonanym w terminie różowego pąka. So it looks a little bit strange to go mechanical pruning after picking. Może to się wydawać trochę dziwne, że to cięcie mechaniczne wykonujemy już po zbiorze, But it works. ale to działa. So after picking of 2012, Więc po zbiorze w 2012 roku a lot of growers in my region wielu sadowników w jego rejonie, w którym mieszka w Holandii, with small size varieties w przypadku kwater odmian drobnoowocowych did the mechanical pruning after picking. wykonała ten zabieg cięcia mechanicznego po zbiorze. So they were already finished pruning 1st of November, yes? W zasadzie 1 listopada już byli po cięciu. Yes. And because you do so very early mechanical pruning after picking, Ponieważ ten zabieg wykonujemy tak bardzo szybko po zbiorze, there will be much more light into the tree, to drzewo jakby prześwietlamy jeszcze jesienią, and that's why also you got a lot of flower buds in those trees. dlatego te pąki kwiatowe jest ich dużo i są silne. With yellow gold and bosco, we are doing it in the pink W bud. przypadku takich odmian jak Jonagold czy Boskop, jakby rekomendacja jest w dalszym ciągu, żeby pozostać przy cięciu w fazie różowego pąka. But with small size variety, on which you have to do more additional hand pruning, Ale w przypadku odmian drobnoowocowych, czyli w przypadku tych odmian, gdzie potrzebna jest bardziej intensywna korekta ręczna tego cięcia, the mechanical pruning after picking is a very good alternative. dla tych odmian cięcie mechaniczne po zbiorze jest bardzo dobrą alternatywą.
In Südtirol there is a new development